W dzisiejszym filmiku pokażę, jak w prosty sposób zrobić elastyczny ściągacz 1x1 na maszynie dziewiarskiej jednopłytowej. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Do zrobienia tego ściągacza potrzebny będzie transfer z haczykiem i nitka nylonowa. Najpierw wysuwam do przodu wymaganą liczbę igieł i nawlekam oczka metodą łańcuszkową L. Litera L w nazwie, ponieważ po zakończeniu z prawej strony będą widoczne lewe oczka. Dokładna instrukcja, jak nabrać oczka tą metodą, jest przedstawiona w filmiku Jak nabrać oczka metodą łańcuszkową L na tym samym kanale. Gdy wszystkie oczka są nabrane, ostatnie zakładam na ostatnią igłę, nawlekam włóczkę na wózek, przesuwam nabrane oczka do tyłu igieł i przerabiam jeden rząd. Wysuwam teraz co drugą igłę do przodu, następnie przerabiam na nich ręcznie oczka z nitki nylonowej. W miejscu tych oczek będzie początek lewych oczek ściągacza. Na igły te nawlekam nitkę nylonową lub jakąkolwiek nitkę, która będzie widoczna na tle robótki. Nakładam nitkę na otwarte haczyki, igły lekko przesuwam do tyłu, aby haczyki się zamknęły i przerabiam ręcznie oczka z nitką. Po zakończeniu wysuwam igły z nabranymi oczkami ostrożnie do przodu, aby nie pogubić oczek. Wysuwam igły do przodu przed przerobieniem kolejnych rzędów do momentu, aż będę mogła zawiesić ciężarki na powstającej dzianinie. Po przerobieniu wymaganej ilości rzędów na ściągacz zaczynam przerabianie lewych oczek ściągacza. Będą to wszystkie te oczka, które wcześniej zaznaczyłam nitką nylonową. Przy pomocy transfera z haczykiem nawlekam najpierw pierwsze oczko z nadnitki nylonowej. Następnie z odpowiadającej mu igły zdejmuję oczko, które pruję do dołu, aby ze sprutych oczek powstała drabinka. Prucie zakończę na wcześniej nawleczonym oczku na transfer. Teraz transfer z nawleczonym oczkiem przesuwam do dołu, kieruję go za pierwszą nitkę drabinki i nawlekam ją na haczyk, który pociągam lekko do dołu i do przodu, aby haczyk się zamknął i przeszedł przez oczko. Haczyk kieruję za kolejną nitkę drabinki, którą lekko naciągam, aby haczyk się otworzył. Przesuwam go do góry, aby oczko spadło poza haczyk, a na haczyk zaczepiam nitkę. Transfer pociągam do dołu, do przodu, haczyk się zamyka, przechodzi przez oczko i powstaje nowe oczko. Powtarzam te czynności, aż przerobię wszystkie nitki drabinki. Przerabianie oczek można zacząć w dowolnym miejscu robótki, gdzie są zaznaczone oczka. Po przerobieniu ostatniego oczka nawlekam je na pustą igłę. Tak wygląda pierwszy słupek przerobionych oczek, które będą lewymi oczkami ściągacza po jego prawej stronie. Powtarzam wszystkie czynności od nowego oczka. Powodem, dla którego wcześniej nabrałam oczka na nitkę nylonową, było łatwiejsze ich umiejscowienie, a przede wszystkim ułatwienie wykonania elastycznego, ładnie wykończonego brzegu. Dlatego zaznaczone oczka nie są w pierwszym, tylko w drugim rzędzie, aby nie stracić ściegu, który utworzyły wcześniej nabrane oczka. Rozpoczynając dany słupek od krawędzi, musiałabym spróć oczka do końca, przez co brzeg straciłby ładny wygląd i elastyczność. Zaczynam ostatni słupek. Po jego zakończeniu ściągacz jest gotowy i można kontynuować robótkę. Mam nadzieję, że filmik będzie pomocny, szczególnie dla tych, którzy nie mają drugiej płyty. Wykonanie tego ściągacza nie zajmuje dużo czasu, a rezultat jest gwarantowany. W kolejnym filmiku pokażę, jak zrobić ściągacz 2x2 z innym brzegiem. Zapraszam do komentarzy i pytań, a także do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.